Cześć, dzień dobry, witam Was. Dzisiejszy dzień zaczniemy od kawy. Pomyślałem, że dzisiaj mogę Wam zafundować małe, szybkie zwiedzanie Bordeaux. Na tyle, na ile pogoda nam to pozwoli, ponieważ dzisiaj jest dosyć pochmurno i mogą być burze. Dobra, więc zaczynajmy. Jako turyści musicie jakoś do centrum dojechać. Zapewne dojedziecie linią 1, która kursuje z lotniska na dworzec, na przystanek za mną, Gambetta Mériadeck. Lub wylądujecie na centrum przesiadkowym Quinconce, gdzie dojeżdżają i odjeżdżają kilka większych linii autobusowych oraz 2-3 linii tramwajowych. I gdzie również znajduje się po drugiej stronie tego tramwaju Centrum Obsługi Klienta Komunikacji Miejskiej, gdzie zapatrywałem się w karnet, wróć bilet na pobyt tutaj. Po jednej stronie centrum przesiadkowego znajduje się duża przestrzeń, Plac de Quinconce, gdzie organizowane są różne wydarzenia. Na przykład jak przyjeżdża cyrk, to się tu rozkłada Luna Park, jakieś targi antyków. Tego świadkiem byłem ja w czasie mojego pobytu. Na placu tym znajduje się też pomnik upamiętniający ofiary rewolucji francuskiej. Idąc w przeciwną stronę od centrum przesiadkowego dochodzi się do placu, gdzie znajduje się muzeum, opera i teatr w jednym budynku. Na schodach tego gmachu właśnie siedzę. Po przeciwnej stronie hotel o ciekawej architekturze Intercontinental. Jeżeli stać Was zatrzymać się tam, to w większej osobności portfela. Stąd też swój początek bierze ulica Świętej Katarzyny, Rue Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, główna ulica handlowa w Bordeaux. Pełno sklepów wszelakich, od sieciówek po jakieś lepsze sklepy. Weekendy i popołudnia pełno ludzi, więc na to się trzeba nastawić. Ale nawet jeżeli nie jesteście jakimiś fanatykami zakupów, to warto się tędy przejść. A jak są wyprzedaże, można znaleźć coś naprawdę w bardzo fajnych cenach. Sam przywiozłem sobie kilka rzeczy ze sobą, wracając do Polski po moim pobycie tutaj. Nieopodal znajduje się Hotel de Ville, czyli ratusz miejski, urząd miasta. Teraz jest dokładnie za mną. A naprzeciwko niego katedra świętego Andrzeja. Bardzo ciekawy budynek. A z bardzo ciekawą architekturą nieopodal jest budynek Tribunal Grande Instance, więc podejrzewam, że to jest odpowiednik naszego sądu najwyższej instancji. Ciekawa sprawa, tak sobie idę ulicami Bordeaux i co spotykam? Spotykam rower Christiana Bikes, produkowany w Kopenhadze w Christianii. Widziałem ten zakład produkcyjny 2 lata temu na wakacjach. Czasami świat jest okrutnie mały. Od jakiejś godziny trwa przerwa na lunch
Jestem diabelnie głodny. Mimo że minęły 2 lata od mojego powrotu z Francji do Polski, nadal żyję w trybie francuskim, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak więc wrzućmy coś na ruszt. Bonjour, donc le menu avec la champêtre, tartine de framboise, boisson, ice. Au revoir. Teraz się szybko posilę oczywiście nad rzeką i potem wracamy do zwiedzania. Więc jednym z najpopularniejszych miejsc na pewno będzie lustro wody. Tuż nad Garonną, która jest tam. Lustro wody, Miroir d'eau i Place de la Bourse po drugiej stronie drogi. W sieci pełno znajdziecie zdjęć, jak budynki nocą odbijają się w tym lustrze wody, więc na bank jedno z najpopularniejszych miejsc. Warto przyjść, posiedzieć, zobaczyć. Centralna część Bordeaux jest bardzo zwarta, ta część taka staromiejska. Między Garonną a ulicą Świętej Katarzyny, Saint Catherine jest bardzo dużo fajnych uliczek, którymi warto się przejść, pochodzić, zobaczyć, ale jeżeli nie macie dobrej orientacji w terenie, to może weźcie sobie jakąś mapkę. A w tych uliczkach pełno ciekawych sklepów, restauracji, kafejek, barów i w nocy to wszystko wieczorem tętni życiem. Naprawdę fajne miejsce, żeby pochodzić o dowolnej porze dnia. A teraz pozwolicie, że sobie siądę i jednym z tych barów odpocznę chwilę. Nie czarujmy się, czego spodziewaliście się? Zawsze możemy wykorzystać most Świętego Jana i opuścić lewą brzeżną stronę Bordeaux i przejść przez most na prawą stronę rzeki, a wrócić możecie tramwajem rzecznym. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to tego byłoby na tyle. Oczywiście jest to tylko jakiś wycinek całości Bordeaux. Nie można wszystkiego pokazać, przechadzając się przez kilka godzin po mieście, nieśpiesznie i filmując w tym samym czasie. Mam nadzieję, że moje Bordeaux w jakimś stopniu Wam się spodobało i być może zechcecie kiedyś odwiedzić. To by było na tyle. Miłego dnia. Do zobaczenia. Siema.